właśnie stuknęło nam w tej podróży okrągłe 20 000 kilometrów. Tak. Dzisiaj pora na Zimba. Zimba to jest kolejny tradycyjny plemienny taniec. Jesteśmy w wiosce Kuntał i specjalnie dla nas zorganizowano ten cudowny pokaz. Sami zobaczcie. Dzisiaj wybraliśmy się do Gunjur. Tutaj odbywa się druga edycja festiwalu Jack's Drum. Natomiast jest to trochę rozczarowujące, dlatego że w ogóle nie ma publiczności i tylko jedna grupa bębniarzy bębni. Szybko stąd, słuchajcie, zmykamy. Bush nie lubi hopcoli. Była niegdyś taka reklama. Najwidoczniej Bush nie lubi również naszego Mustanga, skoro przychodzi się nam poruszać po takich oto drogach. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do kulturowego lasu Makasutu. Będziemy oglądać pokaz, jak facet wspina się po palmie winnej, żeby wydobyć z niej sok, z którego później tworzy się wino palmowe. A tu termitiera. W końcu dotarliśmy jakoś do Makasutu. To ciekawe miejsce, w którym można spotkać pawiany, popływać łódką wśród zarośli namozynowych po jednej z odnóg rzeki Gambia, jak również, tak jak wspominałem, podziwiać pokaz wspinania się po palmie winnej. Płyniemy właśnie, słuchajcie, jedną z odnóg rzeki Gambia. Te odnogi nazywa się tu w zachodniej Afryce Bolong. No i słuchajcie, w 1994 roku dwoje Anglików odkupiło od lokalnych mieszkańców tych terenów 1000 hektarów, żeby założyć tutaj projekt ekoturystyczny. I obecnie mieszczą się tu aż 3 kempingi. I dookoła wszędzie są namorzyny. Teraz jest niski stan rzeki, bo jest pora sucha, natomiast jak jest pora deszczowa, to woda sięga dużo wyżej, co widać zresztą po tych korzeniach namorzynów. Ciekawostka. Namorzyny zajmują aż 37% całego obszaru wegetacji rzeki Gambia i dzielą się na czerwone namorzyny, ponoć te tutaj właśnie to są czerwone, i jeszcze białe namorzyny. Ponadto chcę wam powiedzieć, że Makasutu w języku Mandinka, plemieniu, które zamieszkuje te tereny, jak również większość Gambii, oznacza święty las. Teraz jesteśmy w lesie, nieopodal Makasutu, no i degustujemy to wino palmowe, a w zasadzie na razie to jest jeszcze sok palmowy. Oni go nazywają Jungle Juice, dlatego że ma niewielką zawartość alkoholu, 0,1%. Natomiast po tygodniu, po procesie fermentacji, stężenie alkoholu sięga 12%, czyli mniej więcej tak jak w normalnym winie. Natomiast jak się jeszcze proces technologiczny odpowiednio pokieruje, podgrzewa, to wówczas przekracza 40%, czyli jest tak silny jak wódka. W smaku taki dziwny, ale całkiem smaczny. Zobaczcie, pan teraz się wspina po palmie.
Robi to wrażenie. Ja łamaga na pewno bym się tak nie powspinał, nie? Okazuje się, że sok palmy winnej dobrze działa na wzrok oraz na brzuch, żołądek. One się ruszają, to nie tak łatwo. Oto wieża widokowa, skąd rozciąga się przepiękny widok na cały kompleks Makasutu. Widać, jak meandrują tutaj te bolongi, czyli odnogi rzeki Gambia. No i jak otaczają je piękne, zielone zarośla namorzynowe. Ja tu byłem oczywiście 6 lat temu, zaraz zobaczycie kilka zdjęć z Makasutu z tamtego czasu. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę do Kachikali. Miejsce to słynie z sadzawki z krokodylami, natomiast urządzono tu też ciekawe muzeum, które pokazuje tradycje mieszkańców tego regionu, a jesteśmy nieopodal Bakau w Gambii. No i można tu spotkać kilka masek, tak? Tutaj jest maska Fangbongi, czyli dotycząca plemienia Mandinka i rytuału przejścia. Tę maskę zakładają uczestnicy, pretendenci, tak? W rytuale przejścia. To maska Kumpo, którą widzieliście już w cudownym ekomuzeum w Brynie. Ze słowek grubsza rzecz biorąc. A tutaj kankuran w 2 wersjach. Jamba kankuran oraz Niumi kankuran. Taki Niumi kankuran widziałem 6 lat temu, odegrany przez dzieci w Dziufra Albreda koło wyspy Punta Kinte. A tutaj z kolei urządzono salę, która przedstawia różne instrumenty muzyczne. Spójrzcie, ten instrument to jest bęben z owoców kalabasy. Trzeba przyznać, że ten owoc wyjątkowo dorodny był. Tutaj jest simbing i bolong batu. Bolong, pamiętacie, to odnoga rzeki. Byliśmy tam wczoraj chociażby w Makasutu. Tu oczywiście kora, a tutaj też inne instrumenty muzyczne, na przykład balafon. Oto i same krokodyle z Kachikali. One są oswojone i karmione, więc są leniwe i ponoć niegroźne. Można ich dotykać. Jak widzicie, turyści ich dotykają. Ja się odważę. Dzisiaj zwiedzamy Narodowe Muzeum Gambii w Banjulu. Budynek, w którym mieści się muzeum, został wybudowany około 200 lat temu przez Brytyjczyków i działał tu klub brytyjski, w którym oni śpiewali, tańczyli i tak dalej, cieszyli się samymi sobą. Następnie, gdy czasy kolonialne się zakończyły, była tu Biblioteka Narodowa, a w 1985 roku powstało tu Muzeum Narodowe. Można tu spotkać ciekawe eksponaty przedstawiające instrumenty muzyczne, ale również znaleziska archeologiczne. Muzeum okazało się naprawdę cudowne. Teraz jesteśmy w jego podziemiach, gdzie urządzono salę przedstawiającą tradycyjne instrumenty muzyczne. Najpopularniejszym instrumentem muzycznym jest oczywiście w Afryce, czy są w Afryce bębny. Jest wiele rodzajów bębnów. Tutaj zobaczcie bębny dżembe, bardzo popularne. Gdy byłem na wyspach Bizagos w Gwinei-Bissau, tam też grano, Bizagosi grali na
bębnach dzienne. Tu bębny dum, dum, tu z kolei bębny Seuruba, a po drugiej stronie bębny Bugarab i Dżung. Ale nie tylko bębny. Tam w oddali są kory, a tutaj z kolei rodzaj ksylofonu, balafon, bardzo popularny instrument muzyki w Afryce Zachodniej i dowiedzieliśmy się wczoraj, że wpisano go również na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w zasadzie listę niematerialnego dziedzictwa. Oto kolejne podejście do naprawy tylnej prawej felgi. Już 3 razy była spawana. Na Waksucie w Mauretanii, w Kaolaku w Senegalu i w Ziguinchor w Senegalu. Teraz robimy to w Serekundzie, największym mieście Gambii. Niestety jakość pozostawia tu wiele do życzenia w Afryce ogólnie. Przed chwilą wzięliśmy samochód z warsztatu eSpace Motors w Gambii, który rzekomo jest jakościowy. Naprawili nam tylko ramkę drzwi. Cały czas są odgłosy z tylnego właśnie prawego zawieszenia, czyli nie naprawili nic. Przynajmniej mamy nadzieję, że felgę teraz dobrze pospawa ten tu facet. Niestety mieliśmy wypadek. Głupi kierowca taksówki wjechał nam w dupę i mamy rozbity tylny zderzak oraz spoiler pod nim wraz ze światłem przeciwdzielnym. To paraliżuje naszą podróż, gdyż takie naprawy trwają bardzo długo. Pamiętam na przełomie 2016-2017 roku, gdy miałem podobny wypadek, ktoś mi wjechał w dupę na placu PKWN we Wrocławiu. Autoryzowany serwis Forda we Wrocławiu naprawiał to od grudnia do marca. To był prawdziwy horror. Zobaczcie tutaj głupi kierowca taksówki, który nam wjechał w dupę. Spójrzcie na jego numer rejestracyjny, w razie czego jest. Dzisiaj wybraliśmy się znowu na wyspę Maksiarki, gdzie należącym tutaj mieście Dżandziangurę odbywa się kolejny festiwal. To drugi festiwal w Dżandziangurę w tym miesiącu. Ten jest ciekawszy. Festiwal powoli dobiega końca i na jego zakończenie będzie pokaz tańca Zimba. Pamiętacie? Po tym, jak byliśmy na wycieczce łódką, w której zobaczyliśmy szympansy. Widzieliśmy pokaz Zimba, ale ten tu wygląda na dużo ciekawszy. Skryta wśród sędziwych baobabów znajduje się afrykańska studnia. Tak, to miejsce niezwykle ważne z perspektywy statystycznego mieszkańca
czarnego lądu. Wszak studnia jest źródłem życiodajnej wody. Znajdujemy się obecnie w wiosce Catawba i poszukujemy ruin historycznego fortu Catawba. Póki co nie możemy ich znaleźć. Tubylcy przyprowadzili nas w to miejsce pod Baobabem. Oto rzekome ruiny fortu, parę kamieni. To zaskakujące. Słuchajcie, jak to możliwe? W przewodniku pisali, że tu jest fort. No, to żart z ludzi, nie? Żart z czytelników. Okazuje się, że z fortu Catawba zostały tylko te oto ruiny. To bardzo rozczarowujące nawet dla mnie, wielkiego miłośnika historii. Jakie są wasze ulubione orzechy? Bo ja najbardziej lubię nerkowce. Lubię je podjadać z żurawinką. Miam, miam. Teraz jesteśmy na małej farmie nerkowców. Co prawda, no może nie jest sezon, ale widać jak one owocują. Zobaczcie. Nerkowiec jest na taki owoc daje. I ta mała część to jest orzech w łupince i w środku jest ten nerkowiec w kształcie księżyca czy nerki, tak, który my jemy. Natomiast z tej części no, robi się inne produkty. Między innymi soki, chociaż w Europie są zupełnie niespotykane. Tu można je kupić, ale także z tej tu części robi się ekstrakty do biopaliw. Jesteśmy w wiosce Bambali, która leży na północnym brzegu rzeki Gambia. Tutaj można spotkać pola ryżowe. Tak, Gambijczycy uprawiają ryż, a ryż to podstawowy składnik diety mieszkańców czarnej Afryki. Zobaczcie sami. Zobaczcie pola ryżowe. Jesteśmy już nad rzeką Gambia w jej środkowej części i te drzewa po drugiej stronie to nie jest drugi brzeg, ale jest to wyspa na rzece Gambia. Nazywa się ona Elephant Island. Wyspa Słoni, chociaż niestety ostatni zapis o słoniach pochodzi z lat 20. XX wieku, czyli od 100 lat nie ma tu słoni w Gambii, a kiedyś był to jeden z symboli Gambii. Niestety wytłukli ich kłusownicy i myśliwi. Legenda głosi, że ostatni słoń ujrzał swoje odbicie w rzece Gambia z nadstromego brzegu, u szczytu klifu i skoczył i zginął. Ale to oczywiście tylko legenda. Wytłukli go myśliwi, niestety. Krewni oraz sąsiedzi Samby oglądają telewizję i oglądają mecz piłki nożnej. Tak, bo teraz trwają mistrzostwa Afryki. Jesteśmy już po fazie tej takiej grupowej. Tak, niestety Gambia nie wyszła z fazy grupowej, ale Senegal tak. No i teraz gra Senegal z kim? Z Wybrzeżem Kości Słoniowej? Tak. A mistrzostwa odbywają się w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Za jakieś 2-3 tygodnie tam będziemy. Dzisiaj postanowiliśmy się wybrać na pastwisko położone nieopodal Farafeni. Hodowla bydła na północnym brzegu rzeki Gambia jest rzeczą trudną. Dlaczego? Bo niestety grasuje tu mucha CC. Mucha CC roznosi pasożyta, który nazywa się świdrownik gambijski. To już ta nazwa sama w sobie
pokazuje, że w Gambii ta plaga jest naprawdę, naprawdę daje się we znaki, tak? Rzeczywiście mucha CC, czy ten świdrownik gambijski, tak? Który siedzi w muchę CC, roznosi chorobę, która wywołuje tak zwaną śpiączkę afrykańską i ona dotyka tak samo ludzi, jak i bydło. Dlatego mieszkańcy Gambii, których kraj, przypomnijmy, jest jednym z najbiedniejszych na świecie, nie mają tu lekko, tak? Bo często to bydło pada i wówczas pozostaje im tylko uprawa roli. Czas na kolejne kręgi megalityczne. Te tu są częściowo w ruinie. Znajdują się na zachód od miejscowości Nioro. Jak wiecie, w regionie Senegambii jest bardzo dużo kręgów megalitycznych. Jest to największe ich skupisko na całym świecie. Natomiast nie każdy z nich jest tak słynny jak te z Łasu. Dzisiaj wybraliśmy się do Nioro, dość blisko zresztą Łasu, gdzie w szczerym polu leży taki oto kręg megalityczny. Jak wam się podoba? Oto kolejne kręgi kamienne, tym razem w Laminkoto. Te monolity są dużo grubsze. Dzisiaj znowu wybraliśmy się do Djanjanbureh na wyspę McCarthy. Tym razem, żeby zwiedzić Muzeum Kankurangu. Znajduje się ono tuż obok terenów festiwalowych, gdzie byliśmy w sobotę. No i pokazano tutaj kilka różnych ceremonii, kilka różnych masek. Zobaczcie, mama para, ten na szczudłach. Widzieliśmy fery, czyli wróżka. To było elementem pokazu z Gesechem w roli głównej. Hunting Devil to widzieliśmy, jak wjechaliśmy do Gambii w Boże Narodzenie. Suto Kankurang to jest ten taki z czerwoną maską, który też widziałem 6 lat temu i wam pokazałem. Następnie jest Wuleng Wulengo. To jest taki trochę skory, trochę z liści Kankurang. Senko, tego niestety nie widzieliśmy. Jamba Jabali to jest tylko z liści, też widzieliśmy na festiwalu. Wuri Kankurang to tak naprawdę nie wiadomo, czym się różni Wuri Kankurang od Wuleng Wulengo. Wygląda podobnie. Demba Ningniako z kolei nie wiem, czym się różni od Suto Kankurang. Też the same jest, ale Kosewo jest, tego nie widzieliśmy. Esa Mai to ten Godzilla taki, nie? Looks like Godzilla, nie? Kumpo, no to ten ze słomy, który się kręci. Zimba, co widzieliśmy ostatnio i co widzieliśmy również z Mamunią. Tutaj jest parę tych masek zrobionych. To jest Kankurang z drzewa fara, skory z drzewa fara, a tutaj taki pośredni Kankurang, trochę z kory drzewa fara i trochę z wysuszonych liści, nie? Może to jest właśnie ten Wuri Kankurang, nie? No i tutaj czytamy jeszcze, że jest Jamba Jabali, no to ten całkiem z liści, taki zieloniutki, fajny. Fita Kankurang i Ifang Bondi też jest taki, nie? Ifang Bondi, ale lepiej, słuchajcie, okazuje się, że jest tutaj coś takiego jak Kurukupa, tego nie widzieliśmy. Suruntukun, nie, jeszcze raz, Suruntukunu, albo inaczej Sontokuhu, też nie widzieliśmy. I Potto nie widzieliśmy, nie? Jest jeszcze Solingdingo, Kutu, to jest inspirowany chyba żółwiem lądowym, nie? No i Mamu, tak. Muzeum okazało się niezwykle ciekawe. Poznaliśmy
wszystkie rodzaje kankurangu i inne tradycje oraz maski. Zainspirowało to nas do zgłębienia tematu. Jak już wiecie, kankurang jest wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, ale ciekawostką jest, że kankurang był wśród pierwszej listy tzw. 90 arcydzieł niematerialnego dziedzictwa na samym początku, jak UNESCO prowadziła tę listę. Było to w czasach, kiedy zarówno Polska, jak i Niemcy nie miały na tej liście żadnego wpisu. Słuchajcie, właśnie stuknęło nam w tej podróży okrągłe 20 000 kilometrów. Tak, jesteśmy w podróży niecałe 4 miesiące, a już 20 000 kilometrów za nami. Obecnie jedziemy tak zwaną South Bank Highway z Farafeni do Kololi na wybrzeżu Gambii. Cały czas flankuje prawy tylny amortyzator. Zobaczcie, tak wygląda próba naprawy. Jesteśmy w warsztacie pana Baye Lamina w Gambii. No i tak tu się naprawia auta. Dzisiaj wybraliśmy się na krótką wycieczkę do wioski położonej nieopodal Farafeni, mianowicie Balingo. Wioska leży blisko rzeki Gambia, na jej północnym brzegu, więc są tu ładne namowiny, a nieopodal znajduje się kolejna farma z derkowcami. Jesteśmy nad rzeką Gambia, w tle majaczy Senegambia Bridge, a tutaj spójrzcie, lokalni mieszkańcy Balengo prowadzą, tak, wędzą ryby tradycyjnym procesem. Troszkę tu brzydko pachnie, także zaraz stąd, słuchajcie, zmykamy. Jesteśmy w Buyam, w prowincji Lower River i trwa tu tradycyjny festiwal. Zatrzymaliśmy się, żeby zrobić trochę zdjęć. Jesteśmy teraz w wiosce Kukuszko-Lokatskiri. Kolejne tradycyjne tańce specjalnie dla nas. Kumpo, czego już znacie, postać przebrana w maskę ze słowy. Oprócz tego miasę i samaj. Afryka ma swoją specyfikę. Sami spójrzcie. Oto nasz przyjaciel Ibrahima pracuje w hotelu, w którym mieszkaliśmy sporo, Sea View Garden w Gambii, na wybrzeżu. No i ponieważ nie mają wózka, pomaga nam z pakowaniem bagażu i zapakował naszą walizkę na taczki. Jechaliśmy sobie główną drogą i widzimy, że jest jakiś festiwal, gdzie
Thank